Wyciągamy tutaj naszą baterię, kartę SIM i kartę pamięci. No w tym przypadku zobaczcie, że kartę obsługuje już microSD. To jest taki już nowocześniejszy nasz telefonik od Sony Ericssona. I teraz zobaczmy, odkręcamy sobie 6 śrubeczek, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. W tym przypadku widzimy, są gwiazdki, odkręcamy sobie wszystkie. I ostatnia śrubeczka, tu mam dobry magnes, bo wszystko się przyczepia do magnesu. Ostatnia śrubeczka, tutaj sobie wszystkie odkładamy na bok. I teraz podprowadzamy tą tutaj tylny nasz korpusik. Tutaj sobie otwierakiem do obwodów. Tutaj dość delikatnie, ale w tym przypadku jest fajnie. Nam tutaj obdoba gładko wychodzi. Także nie musicie za bardzo używać dużo siły. Tutaj uważajcie na klawisze boczne, by nie uszkodzić. I zobaczmy, tutaj już nasz korpusik fajnie nam odeszedł. Tu mam jeszcze końcówkę naszej antenki zasięgowej. Naszą wibrację w tym momencie już muszę sobie wymienić. No i sobie idziemy teraz dalej. Mam już płytę główną. O, tutaj nasz głośniczek główny, no wraz z antenką zasięgową. Tu sobie odpinamy nasze boczne klawisze. Tutaj. I teraz sobie wymontujemy naszą płytę główną. Tutaj dość prosty sposób. Zobaczmy, tu jest taka blokada mini, tu jest druga. I tu wystarczy sobie podwadzić. I tu widzimy teraz naszą płytę, naszą taśmę główną. W tym przypadku jest tak, tutaj jest sklejona. Tutaj zobaczmy, sklejona wraz tutaj w tę ramkę środkową. I tutaj niestety w tym przypadku, jeśli chodzi o ten telefon Ozilo, nie zrobiłem tutaj wytycznych, jeśli chodzi o taki otwór, tylko samemu musimy tutaj sobie później, jak wkładamy nową taśmę, mniej więcej dopasować, by później nam ta płyta tutaj idealnie naszła, bo to musi idealnie być dopasowane, żeby nasza płyta tutaj doszła i się tutaj zaspoiła, zasklepiła wraz z tymi stykami na płycie głównej. Troszkę tutaj nie pomyśleli, no ale tak zrobili, tak jest. I tu nasza płyta główna, tu widzimy, że fastpad jest tutaj niewymienny, w prosty sposób musimy oczywiście lutować, skrzywać. Tak samo jeśli chodzi o tutaj nasz mikrofonik, podobnie jest ze slotem SIM, slotem karty pamięci. No to wszystko jest niestety wymienne, no ale w utrudniony sposób. I tu zobaczmy, co jeszcze możemy sobie mieć. Oczywiście nasz cały tutaj przód. Tutaj sobie podwadzamy naszą górę, naszą tutaj naklejkę. No i tu jak przystało na wszystkie soniaczki, już Wam pokazuję. Tutaj wszystkie soniaczki. Mamy tutaj śrubeczki krzyżakowe. Jak w większości tutaj Sony Ericssonów, no i nie tylko Sony Ericssonów. Tutaj sobie pod spodem jeszcze znajdziemy śrubeczki. Pod tą nalepką e-mailową tutaj sobie odklejamy, no i widzimy, są dwie. Też są krzyżaki, więc sobie nie musimy już zmieniać naszego Torxa. I druga śrubeczka. Tu sobie szukam jeszcze innych, chyba już nie będzie, myślę. Tak jest, już nie ma. Podwadzamy sobie tą przednią obudowę. Tutaj myślę, że bardzo łatwo nam już teraz zejdzie. No
i tutaj nie pomyliłem się, bo naprawdę bardzo łatwo nam schodzi. Tutaj przedni panel. Tu widzimy na samej górze nasz głośniczek od rozmów. Tutaj jest taki fajny otworek. Tak samo jest po drugiej stronie, więc sobie między tym wbijamy, no i wyciągamy nasz głośniczek. Nasza nakładka. Tu jeśli chcemy nasz wyświetlacz wymienić, to musimy najpierw podwadzić naszą klawiaturkę funkcyjną. Tu są 3 blokady. My sobie wbijamy tutaj między środek, wybijamy, wysuwamy ten wysuw do góry. No i tu widzimy nasze tasiemki, odpinamy pierwszą. Pierwsza jest od wyświetlacza, druga od głównej taśmy. No i trzecia jest tutaj od taśmy głośniczka od rozmów. I w tym momencie sobie tutaj możemy wymienić już płytkę klawiaturki funkcyjnej, nasz wyświetlacz. No jeśli chodzi o ten model telefonu, tu częstą wadą jest też wyświetlacz, nie tylko taśma, ale i wyświetlacz, bo te tutaj są strasznie wadliwe, bo wskakują co jakiś czas piksele wypalone. Tu sobie możemy już wymienić naszą tasiemkę, tutaj sobie jedziemy do góry, no i wyciągamy, tu już nie będę pokazywał, bo później muszę z potem sklejać. No i tak telefon jest uszkodzony na części głównie, no tutaj widzicie taśma jest przerwana, także tak to jest właśnie w tym telefonie, jeśli chodzi o taśmę tutaj główną. Tu sobie jeszcze możemy, jeśli chcemy, tutaj rozkręcić ten cały tutaj wysuw tego telefoniku. Tutaj mamy śrubkę, u góry odkręcamy sobie. Tu jest jedna śrubka, następnie tu mamy 2 śrubki, zobaczmy, tu jest jedna, tu jest druga. One tutaj są schowane. Tu są schowane, widzicie? My musimy się tutaj do nich dostać. Tu sobie podwadzamy naszą nakładkę naszej klawiaturki numerycznej. Tu sobie odklejamy tą całą naklejkę do samej góry. Tu mamy 2 śrubeczki. Tu sobie szukamy jeszcze innych śrubeczek. Tu już nie ma. Tu jeszcze widzimy kolejne śrubeczki. Zobaczmy. To są właśnie te śrubeczki w tym miejscu, co były. Także sobie je odkręcamy. Tu jest ich sporo dość, widzicie. No i tutaj nam już puściło, widzę, w jednym miejscu, w drugim za bardzo nie. A dlaczego? Pewnie pod tym też mamy śrubeczkę pod tym. No to sobie tu musimy podwadzić ten nasz aparacik. Jak widzicie, tu robię to z metalem, ale jeśli chodzi o ważny montaż, to oczywiście róbcie to plastikiem, by to nie uszkodzić. Ja tutaj mogę uszkodzić ewentualnie, bo to wszystko i tak tu idzie na części, a aparat w tym telefonie raczej się tutaj nie psuje. A i tak mam kilka takich, to tutaj dość ciężko sobie ten aparat wyciągnąć. Tu już udało mi się go ogarnąć, zobaczmy, tak to wygląda. Tutaj dość ciężko się go odkręca. No i tu mam jeszcze ostatnią, widzicie, śrubeczkę, która właśnie blokowała. Tak właśnie myślałem. No i teraz sobie odłączamy te 2 elementy. Tu widzicie wszystko już czarno na białym. Taśma główna, no przewlekamy sobie ją, ona w tym przypadku jest rozwalona. Tu jest dobry klej przyklejony, on tutaj musi być. Wy później tutaj ewentualnie sobie idealnie
naszą taśmę tutaj fajnie dopasować tutaj do naszej płyty. To bardzo ważne, tak jak wcześniej wspominałem. No i tu już nie będziemy tego, widzicie, bo tu można sobie oczywiście odkleić bardzo łatwo, tu wyciągamy. No i już wszystko tutaj tak naprawdę już pokazałem. Tu została jeszcze klawiaturka numeryczna. Tutaj sobie, no widzicie, podwadzamy oczywiście, zrywamy, wyciągamy, no i całkowicie nam odchodzi wszystko. No i to wszystko, jeśli chodzi o ten model telefonu. No jeśli chodzi o trudność, to nie jest taki znowu trudny. Myślę, że spokojnie sobie poradzicie. Czy nie z tym poradnikiem, to z innym. Jak nie z moim poradnikiem, to sami sobie poradzicie. Wierzę w Was. No i to wszystko. Teraz zajmiemy się tutaj ponownym montażem tego telefonu w odwrotnej kolejności. Wkładamy naszą taśmę. Jak już jest nowa, przewlekamy ją. Tutaj jeśli chodzi tutaj o wysuw, musimy go obniżyć na sam dół. Tutaj zobaczmy. Tutaj oczywiście na sam dół. I teraz tutaj go musimy ulokować te nasze rowki. Tutaj na samym dole. Zobaczmy. Z jednej strony, z drugiej strony. Dopasowaliśmy. I teraz sobie już możemy tutaj fajnie. O. Tutaj widzimy, już wszystko się dopasowało. Tak być powinno. Teraz sobie przykręcamy nasze śrubki wcześniej odkręcone i podobnie jest z wyświetlaczem. No, podobny telefon, jeśli chodzi tutaj o usterki, jak w Sonarysson Hensel. Takie same podobne usterki, tak samo się robią problemy są z wyświetlaczem, z pikselami, no i podobnie szybko uszkadzająca się taśma. Ale jeśli chodzi o wygląd, naprawdę bardzo ładny telefonik, tylko szkoda, że nie zrobili tutaj właśnie diody flash. I to wszystko, jeśli chodzi o ten telefonik, tutaj o ten materiał. Dzięki, że dzisiaj byliście ze mną. Zapraszam Was również na kolejne moje odcinki z udziałem Nokii, Sonarysonów, Siemensu, Motorola, innych telefonów klasycznych. Jeśli chcecie mnie wspierać, mój kanał, jeśli Wam się to podoba, to zachęcam Was do oglądania filmików w całości. Jeśli jesteś nowy, to zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. I oczywiście wspominajcie Wasze ulubione telefony w komentarzach. Cześć.